Cześć! Podróży, na wakacjach, na biwaku, w pracy lub w domu podczas przerwy w dostawie prądu. W każdym miejscu i momencie w naszych urządzeniach może zabraknąć zasilania. Ale jest na to rozwiązanie. Greencell Powerbank PowerPlay 20. Oglądajcie. Urządzenie PowerPlay 20 to jeden z 3 produktów z rodziny PowerPlay od firmy Greencell. Prezentowany egzemplarz charakteryzuje się pojemnością 20 000 mAh. Do wyboru mamy również dwie inne wersje oferujące odpowiednio 10 000 lub aż 26 000 mAh. PowerPlay 20 jest zatem średniakiem, jednak oferującym o wiele więcej niż się można spodziewać. Urządzenie posiada 4 porty USB, w tym 2 porty USB-C i 2 porty USB-A z technologią UltraCharge. Pierwszy port USB-C to złącze odpowiadające za ładowanie powerbanku, posiadające funkcję pass-through, która pozwala na jednoczesne ładowanie powerbanku i wszystkich podłączonych do niego urządzeń. Pozostałe porty służą do ładowania maksymalnie 3 podłączonych urządzeń w jednym czasie. Wszystkie porty dopasowują napięcie wejściowe i wyjściowe dla ładowanego lub ładującego urządzenia, pozwalając na efektywne ładowanie różnymi wartościami napięcia i natężenia dzięki funkcji UltraCharge lub Quick Charge wersji 3. Maksymalna łączna moc ładowania wszystkich podłączonych urządzeń to 18 W, zatem naładujemy lub zasilimy nim tylko urządzenia mobilne. Dla przykładu, powerbank pozwala w przybliżeniu na 3-krotne pełne naładowanie jednego smartfona wyposażonego w baterię o pojemności około 5000 mAh. Mówiąc pełny cykl ładowania, mam na myśli ładowanie od 0 do 100%. W przypadku ładowania w przedziale od 30 do 80% bez problemu podładujemy urządzenie 4-krotnie. Różnica w efektywności wynika z faktu, że najbardziej efektywne ładowanie występuje w powyższym przedziale procentowym. Czas ładowania urządzeń poniżej 30% oraz powyżej 80% wydłuża się i w każdym smartfonie może przyjmować inne wartości. Warto nadmienić, że jeżeli funkcja pass-through została aktywowana, przełącza ona automatycznie napięcie wyjściowe i wejściowe na wartość 5V, sprawiając, że podłączone urządzenia jak i sam powerbank ładują się znacznie wolniej. Używanie tej funkcji ma sens tylko wtedy, gdzie mamy kilka wolnych godzin i chcemy ładować jednocześnie kilka urządzeń, ponieważ mamy tylko jedną ładowarkę z jednym portem. W powerbanku zastosowano baterię litowo-polimerową, która charakteryzuje się dużą pojemnością przy jednocześnie niskiej wadze ogniwa. Producent zaznacza, aby w przypadku długotrwałego przechowywania ładować powerbank przynajmniej raz w miesiącu w celu zachowania i wydłużenia żywotności baterii. Nie bez powodu w powerbanku zostało umieszczone zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem. Upraszczając, należy go po prostu używać zamiast trzymać w szufladzie. Powerbank jest stosunkowo lekki i poręczny jak na swoją pojemność. Z uwagi na grubość nie da się go komfortowo nosić w kieszeni, choć waży tylko 340 g. Powerbank posiada także zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeładowaniem, zwarciem oraz według producenta jest bezpieczny do użytku na pokładzie samolotu i posiada wszystkie wymogi transportu lotniczego. Powerbank posiada diody przedstawiające poziom jego naładowania oraz funkcję manualnego wyłączenia lub włączenia urządzenia poprzez przycisk znajdujący się na obudowie. Pojedyncze naciśnięcie włącza powerbank, a podwójne wyłącza. W zestawie otrzymujemy powerbank, przewód USB-A, USB-C o długości 25 cm, instrukcję obsługi oraz kilka naklejek. Podsumowując, powerbank kosztuje około 160 paru złotych, pozwalając na ładowanie do 3 urządzeń jednocześnie w technologii UltraCharge lub Quick Charge 3.0. Pojemność 20 000 mAh pozwoli na około 4-krotne naładowanie do 80% dowolnego urządzenia posiadającego baterię o wartości około 5000 mAh. Urządzenie posiada przyjemny design, jest poręczne i miłe w dotyku, a zarazem łatwe w przechowywaniu ze względu na swój rozmiar. Funkcja pass-through pozwala ładować jednocześnie powerbank i urządzenia do niego podpięte, jednak z obniżonym napięciem do 5V, czyli bez technologii szybkiego ładowania. Powerbank świetnie sprawdzi się podczas ładowania smartfonów, zegarków, gimbali oraz innych niewielkich urządzeń mobilnych. Z uwagi na całkowitą moc 18 W jest zbyt słabe do ładowania ultrabooków czy też zwykłych laptopów, które z reguły potrzebują co najmniej 45 W mocy ładowania. Zawsze rodzi się jednak pytanie, czy 20 000 mAh jest mi potrzebne? Odpowiedź jest bardzo prosta.
Jeśli ładujesz zawsze tylko jedno urządzenie, weź model posiadający 10 000 mAh. Jeśli ładujesz co najmniej 2 urządzenia lub więcej, wybierz prezentowany model z ogniwem 20 000 mAh. To już wszystko z mojej strony. Zachęcam jak zawsze do subskrypcji i pozostawienia łapki w górę, jeśli recenzja była interesująca. Dziękuję za uwagę. Cześć!